Witam serdecznie. 31 styczeń 2024 rok. Akurat zrobiłem kosmogram na 17:49, ale to nie ma wpływu, to tylko to, że wiemy, gdzie jest Słońce, w jakiej Dwada Samsie. Oczywiście Dwada Samsa, Słońce mamy w wodniku i Dwada Samsa jest oczywiście nadal w tym samym co wczoraj, czyli w bliźniętach. Księżyc z kolei, proszę zwrócić uwagę, zmienił swoją pozycję z wagi i Dwada Samsa Barana. Dosyć interesujące, że Księżyc nagle taką przebrał pozycję, bo zaraz pokażę Państwu, że zrobił małego psikusa. I tutaj mamy te kwadratury, ja je za sekundę zaznaczę na czerwono. Właściwie to nie jest czerwona, a pomarańczowa, ale niech będzie tak, bo będą Państwo lepiej widzieć. Przepraszam za tą chwilę, ale no cóż, mamy kwadratury Księżyca do Merkurego, Wenus i Marsa. Czyli Księżyc jest w kwadraturze do Merkurego, Marsa i Wenus. No i oprócz tego jeszcze jest kwinkus z Uranem. Tutaj znajdujący się Uran. Idziemy w tą stronę. Mamy kwinkus. Potem opozycję. A tutaj nawet nie za... A, z węzłem. To, ale nie będziemy tego brać pod uwagę. I kwinkus z medium Celi. Zostawmy te kwinkusy. Zostawmy to wszystko, ale nie zostawimy na pewno kwadratur. Kwadratura Księżyca i Merkurego. Merkury, informacja, Księżyc. Wiemy, o co chodzi. To jest wszystko po tej dziwnej stronie, a już jesteśmy po tej dziwnej, bo jesteśmy po pełni. Wenus i Mars. Wiecie, o co chodzi. Zwróćcie uwagę, o czym się mówi. O reparacjach od Niemiec. Wenus. Merkury. Ta informacja, która jest taka dziwna. To znaczy, wiecie o czym? Podejrzewam, że nie podejrzewacie, ale ja już o tym mówiłem. Prawdopodobnie przede wszystkim do wybory do tego Europejskiego Parlamentu i do samorządów. Ale jeżeli zostanie ten Mars, to jeszcze nam został Mars. A co będzie, jak nie będzie podpisany ten układ i trzeba będzie jeszcze raz wybory powtórzyć? Zobaczymy. Mamy na to, przypuśćmy, że miesiąc upłynął, jeszcze 2 miesiące. Jeżeli w ciągu tych 2 miesięcy się to rozegra, a rozgrywa się i bardzo twardo się to rozgrywa. Dlaczego? Dlatego, że są te 2 kwinkusy. Kwinkus Urana w stosunku do Księżyca, czyli zależy to od nas. Kwinkus jest nieprzewidywalny, a Uran zupełnie. I dlatego zwróćcie uwagę, że sobie nie zdają jedni, że sami sobie dołki kopią pod sobą. Zwróćcie uwagę, bardzo, bardzo charakterystyczne to jest w ogóle. Sami nie wiedzą, co się dzieje. No i mamy właściwie wszystko opowiedziane. I teraz spójrzmy na jeszcze jedną rzecz. Dlaczego tak ostatnio nasi sąsiedzi są tak
troszeczkę po macoszemu traktowani. A teraz zwróćcie uwagę, co się dzieje na tak zwanym Bliskim Wschodzie. Cisza. Tam nic nie ma, w tej strefie, gdzie nasi żołnierze kiedyś stacjonowali. Dziwne. I jakoś tak się nikt tym nie interesuje. Ale interesują się jeszcze innymi rzeczami, ale Europa, co najciekawsze, interesuje się granicami. Jakimi granicami Europa się interesuje? No jeżeli jest uran w kwinkunsie do Marsa, no to tak, przepraszam, do Księżyca, no to musi się interesować. A co robi? Mars jest w kwadraturze do Księżyca, no więc musi się interesować. Teraz, jeżeli Wenus jest w kwadraturze do Księżyca, też musi się interesować. No i potem następnie Merkury do tego, no to jest cała prasa, czyli dokładnie nagle rozjaśnia się albo ściemnia się światło. To w zależności od sensu rozważań. Jeżeli patrzymy na to, że dostaniemy, to nie dostaniemy. Jeżeli nie chcemy dostać, no to właśnie dostaniecie. To tak jak było wtedy, wiecie, jak było to powołanie do wojska. Gdzie chcecie? A bym chciał nad morze. To pojedziecie w góry. No i zamiast nad morzem, to w górach. I zwróćcie uwagę, że tak się zaczyna dziać. Tak się dziwnie zaczyna dziać. I teraz popatrzcie sobie tutaj na to ustawienie planet. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że wszystkie planety są jakby po jednej stronie. Tutaj jest tylko Księżyc, tak tutaj, ale on zaraz dobiegnie i będą wszystkie tutaj tak, przypuśćmy, jeżeli bierzemy stąd, no to będą od koziorożca aż do byka. Koziorożec założenie. To systemy przede wszystkim, no co tu ukrywać, ale władzy. Teraz tutaj wodnik wolności, ryby ofiar i tutaj mamy Saturna i Neptuna, no więc dlatego tak się czujemy dziwnie. No i tutaj mamy Chirona, czyli związane z tą medycyną. I teraz zwróćcie uwagę, że medycyna i tutaj mamy Jowisza i Urana w byku, czyli wartości te, które tak zwane ziemskie. I o co chodzi? O zboże? Zobaczcie, jak mocno są strajki zorganizowane w całej Europie. Właściwie cała Europa i dziwne myśmy się wycofali. Nasi rolnicy, ja nie rozumiem jeszcze jednej rzeczy, że nie biorą udziału w tej kampanii łącznie na przykład chociażby z tymi francuskimi rolnikami. Teraz trzeba brać jeszcze jedną rzecz pod uwagę, to co się dzieje w Paryżu i obława tutaj, tutaj nie obława, właściwie złe słowo, zamknięcie i tylko ta giełda francuska została otwarta, żeby Paryżanie nie umarli, jak to się mówi, z głodu, bo to już jest niebezpieczne, ale zwróćcie uwagę, jak oni to działają. Kiedy my na przykład nie robimy takich rzeczy, no bo nie jesteśmy zjednoczeni. Nie potrafimy zrozumieć jeszcze jednej rzeczy, bo nam się wydaje, że no pójdziemy do Lidla i kupimy sobie marchewkę. No tak, ale skąd ta marchewka? Ja ostatnio jadłem pomidory z Sycylii? Sycylijskie czy jakieś? No bo nie to, że byłem zdziwiony. Dobre, w porządku, ale ile kilometrów? Chociaż na przykład ostatnio paczka tutaj do jednego z youtuberów w ciągu 24 godzin, nie, przepraszam, w 17 godzin trafiła dokładnie z Holandii. Z Holandii paczka trafiła do Krakowa w ciągu tylu godzin. No więc, no jeżeli chodzi o warzywa, no to przypuśćmy, że one mają 3 dni od momentu zbioru albo 4 dni przy dobrej organizacji. Ale zobaczcie, jaka organizacja. Jakie to wszystko jest.
Co wymusza taki czas? Następnie tutaj trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą. Czas jest właśnie ten wodnika, który jest, bo jeszcze ten Pluton na razie jeszcze nic nie robi, ani nie wchodzi w retrogradację. Pluton jest w wodniku, jeszcze jest w tym początkowym stadium wodnika, bo 20 sekund tylko jeszcze przesunął się do tego znaku. On będzie, przecież czekamy na tą retrogradację. I teraz popatrzcie, że jest taka stagnacja. Wodnik jest takie czuć przed burzą, przed jakimś wichrem, wiatrem. To wszystko jest kamuflowane, no bo właśnie ta kwadratura Merkurego, to co żeśmy z tym księżycem, to jest jedno, bo to jest, księżyc jest coś czymś, to jest światło odbite. Była pełnia i teraz wyjaśnia te wszystkie anomalie. I te anomalie są bardzo charakterystyczne. Teraz Merkury jest w koniunkcji z Marsem. I nagle otrzymujemy takie wiadomości, takie właściwie nie wiemy, o co chodzi. Bo jeżeli to jest według zasady, macie stóg siana i nagle zapalcie. To jest tylko takie fu. Po prostu, właściwie nie stóg siana, lepiej by było słomy. Słoma się chyba szybciej pali. Po prostu nie uda się tego nie to, że zagasić, tylko to jest tak błyskawiczne, że nawet nie zauważamy, że coś się stało, bo po pierwsze zobojętniliśmy. Merkury jest układem nerwowym, Mars jest tym atakiem. I teraz zwróćcie uwagę, nagle taki impuls elektryczny, który robi błysk, ale nie wszyscy go widzą. Ten błysk, dlaczego? Dlatego, że był się odwrócony, nie w tą stronę. A zwróćcie uwagę, że w tej chwili mamy dosłownie jak światowid. We wszystkie strony twarze zwrócone. W każdą stronę. I w zależności właściwie, no nie mamy 4 zaborów, bo mamy 3 zabory mieliśmy, ale w gruncie rzeczy moglibyśmy spojrzeć jeszcze w morze, tak? No więc byśmy mieli 4. Tam był kiedyś potop szwedzki. No więc gdybyśmy brali pod uwagę tak, przypuśćmy, w założeniu moglibyśmy nawet wykluczyć ten austriacki, co w pewnym momencie Czesi nas zaatakowali historycznie. Z jednej strony Rosjanie, z drugiej strony Niemcy, jak Niemcy, te księstwa niemieckie, bo Niemiec nie było. Niemcy to są, one się rozbiły potem na te państewka takie malutkie, które dopiero Bismarck tam jednoczył. I tutaj właśnie to mi poddało pewną myśl, ja nie pamiętam kto, ale ktoś powiedział, że właśnie od tego momentu powstają Niemcy, że wcześniej to były Prusy i Prusy wschodnie, zachodnie i tam jeszcze były te wszystkie łącznie z Bawarią. I teraz zwróćcie uwagę, że Bawaria ostatnio nie strajkowała w tym strajku kolejarzy, tak? Tych transportowców. Dlaczego Bawaria no, proste. Dlaczego? Dlatego, że po prostu Bawaria jest katolicka. I katolicy nie protestują. No po co? To nie ich sprawa. Ci zrobili sobie. I teraz mamy ten luteranizm, który jest w tej chwili w bardzo silnej reformie. Zwróćcie uwagę, że kobiety wchodzą do tego kościoła i nagle zaczynają tam być biskupami, tak w tym kościele w Anglii. Polka została tam biskupem. No, troszeczkę śmiesznie. No, ja nie neguję tego. Jeżeli chcą, proszę bardzo, ale nie. Dla mnie to jest troszeczkę, no coś nie tak. To nie chodzi o to. Przecież kobiety w kościele odgrywają ogromną rolę. Jeżeli patrzymy w naszym kościele, ktoś by powiedział, no jak? Na zakony, przeorysze, a przecież zakon wdów w Szczecinie mamy przecież, możemy, nawet jeżeli się zgłosimy do papieża, to możemy nawet, przypuśćmy w założeniu,
rozwódek, osób rozwiedzionych, stworzyć zakony, czy stworzyć jakieś organizacje przykościelne. Nic nie jest nieotwarte. To dla mnie, ja wiem, że się narażam teraz tym niektórym osobom, ale to, co się dzieje w tej chwili, chociażby tutaj w tym układzie rozstroju nerwowego Kościoła, to nie jest od dzisiaj. To nie jest od dzisiaj, bo kiedy mieszkałem w Wiedniu już były wtedy takie zapędy księży. Każdy ksiądz, tam bardzo śmiesznie to wygląda, bo chodzą w takich kapelusikach i z dwiema kobietami, no przypuśćmy, ja nie powiem, że panienkami, ale damami w założeniu, pod rękę i dwie damy prowadziły pod rękę tych i oni tak paradowali w jedną, w drugą stronę tutaj przy katedrze, bo tutaj w Wiedniu, no z początku nie mogłem pojąć, o co tu chodzi, i będąc w kościele naszym polskim tutaj, zapytałem się ojca, mówię: ojcze, o co tu chodzi? A on mówi, bo protestują przeciwko celibatowi. Źle powiem, chciałem zupełnie inne słowo. Dobrze, że się zatrzymałem. Wybaczcie. Ale właśnie to jest... Czy jestem za... Jeżeli by miało być tak jak w Kościele prawosławnym, to proszę. Tylko zwróćcie uwagę, co się stanie u nas, w naszej mentalności. Za bardzo dużo będzie księży, bo będą mogli mieć dzieci. A ci, którzy nie przyjmą, przyjmą celibat, tak, będą mogli być na wyższych stanowiskach. I teraz, jeżeli zaczną być te majątki takie, bo dzisiaj Kościół może to mieć majątki jakieś duże, no to powstanie taki trochę, no powiedzmy, że PiS 2, a właściwie PZPR 2, bo ci, którzy pamiętają PZPR, to najlepiej w Kościołowi się powodziło za tamtych czasów. To były złote czasy Kościoła. Wtedy powstawało 1000 szkół na 1000-lecie i mnóstwo kościołów powstawało bardzo bogatych. Bo coś na przykład przeciwnicy teraz powiedzą, ale przepraszam, Licheń nie. Licheń zupełnie z innych pieniędzy został zbudowany. Licheń, ja kiedyś może opowiem, skąd się rewentoryści wzięli pieniądze na... Zresztą bardzo dobrze, że tutaj zrobili to, bo teraz znowuż się narażę, ale pamiętajcie o tym, że jedyne dziedzictwo, jakie mamy, to mamy kościelne. Jasna Góra, czy w ogóle jakakolwiek kultura została, to została ta kultura, którą stworzył Kościół. Nie ma innej kultury. Właściwie nawet do współczesności. Jeżeli patrzymy na architekturę, jeżeli patrzymy na sanktuarie, jeżeli patrzymy na cokolwiek, chcecie Nową Hutę uważać to za te bloki, chcecie uważać to za jakąś kulturę, no oczywiście możemy to brać jakąś kulturę. Czy chcecie kamienice, które tutaj w Łodzi właściwie gniją i są drewniane belki, fasady tylko zostają, bo fasady, ale to wszystko jakim kosztem? Teraz liczmy, że ta kamienica ma 200 lat. Przez 200 lat nie była w ogóle remontowana, tylko właściwie okradana. Nie 200 lat przesada. Ona może mieć 200 lat, ale do czasów wojny była konserwowana i wszystko, ale po wojnie już absolutnie nie była konserwowana. Macie te ogromne fabryki, które zostały zburzone, i w Poznaniu chociażby browary, tak? I zobaczcie, jaką rekonstrukcję. Teraz w Warszawie macie, Boże, uciekło mi, jak to się nazywa. Na Pradze
No nieważne, naprawdę wiecie, o co chodzi mi kulturowo. Jak Praga jest? Przecież Praga nie jest zniszczona tak bardzo przez powstanie warszawskie. Zwróćcie uwagę, jaki grzyb tam jest, jakie są te domy. Ja tam mieszkałem, to jest tragedia. Teraz zobaczcie, jak wygląda nawet Stare Miasto, mimo że zostało odbudowane, ale po prostu przez te ileś lat tego czerwonego, tej czerwonej zarazy, to wszystko było niereperowane. Tak ja mieszkam tutaj w tych Famułach, w tej chwili w Łodzi. Słuchajcie, absolutnie one były. Tutaj nawet ze strychu podłogę ukradli. Ukradli, tak, i to wiadomo kto. No więc takie są rzeczy. Takie były czasy i miejmy nadzieję, że te czasy nie będą i miejmy nadzieję, że tak. I wróćmy do tych wyborów. Teraz ja podejrzewam, że te wybory do tego parlamentu no, w ciągu tego miesiąca albo przyszłego miesiąca, w ciągu 2 miesięcy powinny się rozegrać, bo już miesiąc minął. Tak jak powiedziałem w którymś z poprzednich filmów, że 3 miesiące daje, no liczymy, że nie od dziś, tylko już minął miesiąc. Może troszeczkę mniej minęło, ale nieważne. Daje tylko te kilka dni i teraz do europejskiego. I teraz możemy się zastanowić, jak będzie. Europejskie jest bardzo ważne, ale najważniejsze są samorządowe i do samorządowych. I teraz zwróćcie największą uwagę na jedną rzecz. Na kogo będziecie, do kogo będziecie, na kogo będziecie głosować i na co będziemy stawiać. No bo tutaj, gdyby były te czasy, które Kukiz prowadzi, to by było zupełnie inaczej. Ale ponieważ my kładziemy na jakieś ugrupowania, to musimy bardzo zwrócić uwagę na te ugrupowania, bo te ugrupowania, które były i są, znaczy te były, które rządziło i to były, które rządzi, no to jak się komuś podoba, to się niech podoba, no. Ale ja uważam, że nie. Ja uważam, że nie, dlatego że jeszcze raz i tak co 3 miesiące powtórzymy te same historie, które we Włoszech. We Włoszech był taki okres, że tam chyba w ciągu roku chyba 3 razy rząd się zmieniał. Tam już nie ma, to już nawet niektórzy się uczyli na pamięć, moi koledzy, nazwisk tych, którzy tam i kto po kim i jaka partia. No więc u nas zaczyna być taki system, przypuśćmy w założeniu włoski. No ciekaw jestem, jak będzie to wyglądać i jesteśmy naprawdę w momencie chyba najciekawszym w historii Polski. Może za Stanisława Augusta, bo to jest ten 1777, zawsze grozi nam te lata i tak można iść 10 lat w tył, 10 lat w górę, więc to są tak mniej więcej, to jest ten punkt, bo to jest ten punkt plutoniczny Plutona i warto by było tak prześledzić i zobaczyć. Ja akurat nie umiem odpowiedzieć, kiedy były te sytuacje takie właśnie związane, na przykład początek tych zmian w szkolnictwie za Hugo Kołłątaja. Kiedy to było? Nie mam tego, ale to jest bardzo ciekawe i teraz jak będzie teraz wprowadzenie na przykład przemysłu do miasta Łodzi, w ogóle do Polski, bo to nieprawda, że Łódź była pierwsza, bo pierwszy to był chociażby tutaj Zgierz czy Pabianica, a Bielsko było wcześniej. To są zakłady, chociażby te browary słynne bielskie. I mamy sporo tego takich dat, od których można przenieść je na kosmogramie, po to na kosmogram i porównać je z kosmogramami. Ja tych dat nie mam, ale tutaj nie ma problemu. A propos, jedna osoba tutaj podała jakąś datę taką. Proszę nie podawać tych dat. Proszę nie podawać dlaczego? Dlatego, że tak.
Po pierwsze jest jakaś taka etyka u mnie i wolę, ja nie chcę wymazywać tych, ale po prostu od czasu do czasu komuś proszę zadzwonić, nie ma problemu, ja umówię się, czy rozmawiamy. W tej chwili akurat mało telefonów odbieram, ale jak już wróci offsetka, znaczy wróci i już rozpocznie te, a podejrzewam, że tak za 1,5 miesiąca, 2 miesiące powinna już na 100% ruszyć offsetka, bo już jest właściwie wszystko dopięte na ostatni guzik. Właściwie dopinamy tylko 2 rzeczy i to w ciągu 2 tygodni powinno się to rozegrać. Ja zresztą powiem kiedy. I offsetka ruszy także równolegle szkoła ruszy i jeszcze kilka rzeczy ruszy takich dziwnych, bo ruszą moi przyjaciele, którym zaczynam pomagać bardzo filmowo. Rozpocznie się interesująco po prostu. O, powiedzmy, że tak. Także tutaj bardzo proszę. No i teraz, no cóż, rozpoczynamy nowy miesiąc. Miesiąc najkrótszy, ale w astrologii nie ma, tak? I bardzo proszę, drogie wodniki, macie, to taki apel do Was, bo akurat miesiąc się zbliża i zawsze luty mnie się kojarzy z wodnikiem, nie wiem dlaczego styczeń nie, ale luty, w lutym podkuj buty, tak? I proszę Was, uruchomcie tą intuicję, zwróćcie się do swojego otoczenia, pomóżcie im w tym wyborze myśli, złożenia tych myśli, tego prawidłowego podejścia do tej sytuacji, jaka jest. Bo ta sytuacja, jaka jest, wy jedyni macie w tej chwili te lęki wasze, te wasze takie niedomagania, takie wątpliwości, takie kłopoty, nazwijmy to nawet sercowe, życiowe. Otwórzcie się, rozpocznijcie tą kampanię, nazwijmy to wolności i otwartości, bo to nie ma inaczej, nie ma innej formy, bo więcej wy wiecie niż ja wiem, bo jak czytacie wszyscy, obojętnie już inni, wszyscy, czytamy te posty, czy ja czytam te posty, czasami po prostu mam łzy w oczach, bo dlaczego? Dlatego, że ja mówię, tak? Ja znam astrologię, dla mnie to nie stanowi problemu, ale czasami są wątpliwości, czasami są jakieś zachmurzenia umysłowe, a wy jesteście w tej chwili najbardziej zelektryzowani, najbardziej podnieceni tym wszystkim, co jest nie zawsze w słusznym kierunku. Czasami jest to nerwica i taka dosyć intensywna. I wodniki mają tą intuicję w jedną i w drugą stronę amplitudy, więc tą ujemną też może być i te lęki, które podzielcie się z nami, bo czasami brak wam odwagi, ale właśnie teraz, kiedy jest ta zmiana tego miesiąca i jesteśmy na szczycie tego domu, bo już wchodzimy do tego sektora, tak, dekanatu, o którym mówiłem wczoraj, i do tego dekanatu następnego. Już przeszliście pewną szkołę, 10 stopni tego wodnika, już nabieracie takiego animuszu i tego pędu lokomotywy, tak? I ona rusza pomału i trzeszczy, i jęczy. Otwórzcie się, no otwórzcie, piszcie tutaj, przynajmniej wasze odczucia, jakie są. Co czujecie ze względu na... To jest fakt, że najważniejsza jest polityka, ale także te lęki, które są związane z tą przyszłością, tak? Z tą
nie teraźniejszość, bo teraźniejszość też i przeszłość też, ale niektórzy z Was, ja teraz niedawno rozmawiałem z takim wodnikiem, mężczyzną, i on mi zwrócił uwagę na jedną rzecz, która mnie zdziwiła bardzo. Wie Pan, to wszystko to jest już w nas, bo my mamy swoją przeszłość i ta przeszłość, mówi, jest taka, jaką nam zbudowano. I to jest fakt, że ta przeszłość zbudowana, najbardziej my ją znamy. Nie boimy się tej przeszłości, tej nowej. A przecież ten wodnik buduje nam nową przeszłość. Ale jedna rzecz, że my nią możemy sterować. I tu jest właśnie mankament. I w tym wodniki są lepsze od nas. Właśnie, że wodniki biorą z tej tradycji, która była, nie chcą zmieniać, a przez ten wrzask tego wodnika, tego urana, te wybuchy, te wszystkie nastroje, się zmienia coś. A wcale się nie zmienia. Nadal cysarz jest cysarzem i nadal Napoleon był cysarz i został Napoleonem, też cysarzem. Czy był car i nie ma cara, a jest car. I ten władca się czuje jak car. Czy wiecie, o kogo mi chodzi, bo znowuż YouTube tam źle pomyśli. I teraz patrzcie na to, właśnie to jest to. Patrzcie, zobaczcie, co się dzieje we Francji, zobaczcie, co się dzieje w tej, no wiecie, tej przeciwnej stronie, czyli Rosji. I bardzo, mnie brakuje bardzo tego właśnie, co się dzieje na tym Bliskim Wschodzie, tam w tym kraju, tam w tym kraju o dwóch narodach. Jak to tam wygląda? Nie mam żadnych wiadomości. I to mnie bardzo, a bardzo martwi, bo na początku mówię i na końcu. I o dziwo, no co tu ukrywać, ale właśnie Watykan też troszeczkę pod wpływem papieża, no zupełnie mi się to nie podoba. Przykro mi, ale zupełnie mi się to nie podoba. Nie dlatego, że coś tam, tylko gdzieś tam. Przepraszam, no niektórych rzeczy nie przyjmuję. Nie słyszałem, co pan Cejrowski powiedział, nie słyszałem, co inni mówili, tylko przyglądam się po prostu temu, co się dzieje. Zresztą jestem bardzo za encyklikami Jana Pawła i encykliki są dla mnie pewną lekturą, którą w offsetce będę ją po prostu, tak jak był tutaj fragment czytania przez mojego kolegę ojca de Mello, którego bardzo sobie cenię i właśnie tutaj modlitwa żaby, czy ptaka, czy wiecie, o co chodzi, ci, którzy pamiętają, i są to dla mnie w pewnych sytuacjach transformacje, które są potrzebne do tego duchowego dojścia, który jest tak szalenie, bo przecież mamy w astrologii te sabiańskie punkty i sabiańskie punkty są wyjątkowo trudne ale też które będę starał się omawiać tutaj te punkty, bo potrzebujemy jakiegoś takiego spojrzenia bardziej właśnie takiego duchowego, które właśnie jest wodnikowate, ale mimo, że wodnik jest bardzo związany z duchowością, wbrew pozorom, a jednak to najbardziej nam potrzeba tego takiego spojrzenia dużo dalszego, takiego, gdzie sobie bardzo cenię buddyzm. Zresztą widzicie tutaj i ci, którzy mnie znają, to długo śledzą. Nawet niektórzy zadawali bardzo dziwne pytania,
ale buddyzm jest bliższy mnie niż ten właśnie to, co mówiłem o tym odłamie właściwie, który właśnie w tej chwili Bawarczycy nie chcieli brać w tym udziału. No więc wcale się nie dziwię i tutaj no, musimy w pewnym momencie sobie wyjaśnić niektóre sytuacje, które będziemy wyjaśniać. No, oczywiście, że w offsetce, bo nie ja sam, ja tylko mogę wskazywać jakieś takie punkty w tej chwili, jak to będzie wyglądać w przyszłości, a w tej chwili zarysowałem tą przyszłość na te 2 miesiące, bo cały czas rozgrywam właściwie w tym czasie, teraz rozgrywam to, co mówiłem wcześniej, bo przecież mówiłem wcześniej i tam niektórych głowa bolała, o czym ja mówię, ale podejrzewam, że wiedzą, o czym mówię, bo trzeba jednak to no po prostu tą klepsydrą tak różnicować, bo czas nam umyka. Zostawiam Was tutaj z tym. I bardzo dziękuję za te subskrypcje nadal i za tą oglądalność. Tak miło, ale po prostu piszcie na dole. Piszcie, jak Was coś boli, to piszcie. Jeszcze nie dzwońcie. Znaczy nie mówię, że nie, proszę bardzo. Tylko, że ja ostatnio mam bardzo mało czasu. Naprawdę bardzo mało czasu i takiego bardzo nieaktywnego. Dla mnie to jest po prostu, ja dopiero teraz, nie wiem, która jest godzina, może 23 nawet. I zobaczcie, nie mogłem skupić się, ale to ze względu na te moje inne zajęcia i po prostu czasami muszę chwilę odpocząć. Muszę zebrać myśli, tak jak dzisiaj. No nie, mógłbym zrobić ten program rano. Było to niemożliwe po prostu. Niemożliwe, chociaż miałem czas, ale musiałem jakby nabrać świeżego powietrza. To jest po prostu priorytet, no żeby się po prostu nie rozsypać. I trzymajcie się z Bogiem. No i do jutra. No cóż, przepraszam, bo nie wiem, kiedy to opublikuję, czy jutro rano, czy jeszcze dzisiaj, czy o jakiejś nocy. Będę decydował w trakcie produkcji. Także trzymajcie się. Do zobaczenia i z Bogiem.